Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj, jak już zdążyliście zauważyć, będzie sweter rozpinany, coś czego dawno nie było, no coś na co miałam ochotę i wreszcie postanowiłam zrealizować ten plan, zrobić sobie taki zwykły, prosty, rozpinany sweter, który będzie przypominał jak sweter zrobiony na drutach, no ale oczywiście to jest kanał szydełkowy, więc on jest zrobiony na szydełku, więc jeśli kiedykolwiek podobał Wam się taki zwykły, prosty sweter wyglądający jak na drutach, to ja Wam dzisiaj pokażę, jak zrobić taki zwykły, prosty sweter na szydełku i mam nadzieję, że Wam się spodoba moja wersja. Oczywiście pamiętajcie, że ja proponuję po prostu wzór, proponuję włóczkę, ale sami możecie dobierać sobie dowolną włóczkę, dowolnie tworzyć rozmiar, który Wam się podoba i dowolnie modyfikować. To jest tylko pomysł, taka zajawka, Wy natomiast jesteście sami twórcami Waszego sweterka, więc zawsze możecie wprowadzać zmiany. To jest taki sweterek bardzo leciusieńki, mięciutki, delikatny, taki jak dzisiejszy śnieg, który właśnie zaczął padać w moim rejonie, więc akurat myślę, że się wstrzeliłam z tym sweterkiem. Taki płatek śniegu dosłownie. Zrobiłam go z włóczki Gabawool Baby Silk Jak. Jest to mieszanka 4 włóczek. Alpaki, jedwabiu, merino i wełny Jaka. Nie wiem jak to się tam odmienia. 25 gramów ma 200 metrów, czyli to jest taka cieniuteńka włóczka, ale to jest włóczka, która po prostu Was nie pogryzie. Więc jeśli szukacie włóczek takich innych od Drop Silk, Baby Kid Silk, który potrafi czasami dogryźć, to ta włóczka polecam w 100%. Ona nie ma po prostu czym gryźć. Naprawdę, to jest takie delikatne, mięciusieńkie. No super. Ja wiem, że ta włóczka jest droższa, natomiast czasami warto sobie zainwestować, jak już się planuje i wie, czego chce, to warto czasami sobie kupić dla siebie taką lepszą włóczkę i mieć chociaż jeden taki sweterek. Ja zużyłam niecałe 6 motków, więc mam sweterek mój waży około 150 gram. To jest taki sweterek zrobiony w rozmiarze między S a M. Jest dosyć szeroki, jest krótki, bo taki miał być, szeroki, więc myślę, że 5-6 motków to jest taki rozmiar SM. Natomiast oczywiście każdy większy rozmiar wymaga większej ilości włóczek, ale już jedna włóczka daje bardzo dużo możliwości. Jeden motek, bo po prostu jest aż tutaj tego 200 metrów. Ja robię pojedynczą nitką i używam też większego szydełka. Docelowy wzór tworzę szydełkiem 4,5 mm. Zamiennie używam 4 albo 3,75, żeby tworzyć ściągacz, żeby jednak był troszeczkę bardziej ściśnięty. To oczywiście Wam powiem w dalszej części. Natomiast Wy oczywiście możecie dobrać sobie, pamiętajcie, dowolną włóczkę. To nie jest film, którym ja nakazuję czy zakazuję. To jest film, który ma Was zainspirować do tego, żebyście sobie po prostu spróbowali zrobić taki sweterek, takim wzorem, dobrać sobie włóczkę, którą lubicie. To jest po prostu Wasza decyzja. Ja natomiast oczywiście podaję, z czego zrobiłam, no i podaję też linki afiliacyjne, w których można dokonać zakupu włóczki, jeśli ktoś nie ma. Także to jest tylko taka moja propozycja, Wy sobie możecie dobierać co chcecie. Natomiast jeśli chodzi o sam sweterek, to robimy go oczywiście każdy panel osobno. Ja później dokładnie wszystko wytłumaczę, także tutaj Was tylko chciałam pokazać, jak on się prezentuje. On ma dokładnie takie, można powiedzieć, oczka prawe, jak na drutach. Lewą stronę, też troszeczkę inaczej wyglądającą. Mamy tutaj ściągacze, mamy guziczki, mamy rękawy. Najzwyklejszy, prosty sweter, który się robi osobno. Każdy panel zszywa. Jest to taki sweter też z szerokimi ramionami, czyli tworzony w taki sposób, że ramiona, że panel przedni opada dosyć dużo na ramiona, dlatego też rękaw nie jest zbyt długi. To oczywiście wszystko Wam pokażę w trakcie robienia i wytłumaczę. Tutaj tylko chciałam tak mniej więcej Was przybliżyć, jak wygląda ten sweterek, no i może zachęcić do stworzenia własnej wersji takiego swetra typowego, rozpinanego. Jest po prostu bardzo delikatny, mięciutki. Ja też tworzyłam go po to, żeby on taki właśnie był luźny, przewiewny, delikatny, niezbity, nie jakiś taki ciężki, nie robiony też tak, żeby był gruby, tylko taki po prostu jak ten płatek śniegu, który właśnie spada.
Także ja oczywiście serdecznie zapraszam, no i dziękuję Wam za wszelkiego rodzaju wsparcie, które od Was płynie. Bardzo Wam dziękuję. No i zapraszam na film. Sweter zaczynamy od zrobienia panelu tylnego i ten panel tylny będzie znacznie szerszy niż Wasz standardowy rozmiar szerokości swetra i będzie też szerszy niż dwa przednie panele, ponieważ jest to wzór z tak zwanymi szerokimi ramionami, czyli mamy łączenie dosyć szerokie na ramionach. Tak naprawdę cały panel przedni będzie łączony z panelem tylnym, a tylko panel tylny będzie stanowił tutaj taką przestrzeń na szyję, czyli tak naprawdę musicie sobie zrobić panel tylny przynajmniej o 10 do 15 cm szerszy niż zazwyczaj robicie szerokość swetra. Ja dla przykładu zazwyczaj robię około 50 cm szerokości taki sweterek, natomiast tutaj ten panel wykonałam sobie około 63-4 cm, czyli ta szerokość górna musi być szersza przynajmniej od 10 do 15 cm, ponieważ my będziemy go w taki sposób łączyć, że po wykonaniu tego panelu zrobimy sobie dwa mniejsze panele i od razu mówię, są to właśnie mniejsze panele i z kolei te panele przednie stanowią połowę szerokości mojego standardowego swetra, czyli jeżeli ja robię sobie sweterek na 50 cm, to dwa przednie panele zrobiłam po 25 cm mniej więcej. Natomiast nie jest to jeszcze taka docelowa szerokość, ponieważ później będziemy sobie obrębiać dookoła taką pliską, więc to jest jeszcze taki początek dopiero swetra. Ale mniej więcej tak to będzie wyglądać, czyli robimy panel tylny, robimy panel przedni i również później robimy panel przedni drugi. I już właśnie chcę Wam pokazać, jak będzie wyglądać ta różnica w tych panelach. To jest mniej więcej coś takiego. Ja oczywiście nie mam jeszcze tak ładnie, równo rozłożone, ale to chciałam Wam pokazać, po co jest nam potrzebna ta różnica. Właśnie po to, żeby z przodu mieć ładne wcięcie na szyję i będziemy później właśnie dookoła wykańczać tą plisą. Czyli standardowy panel, który u mnie zawsze robię, to jest szerokość 50 cm. I te 50 stanowi przedni panel, tylko oczywiście jest przedzielony na pół. Natomiast tylny panel jest od 10 do 15 cm szerszy niż te dwa panele przednie. Jak wykonujemy panel? Panel wykonujemy robiąc go pionowo, czyli góra-dół, góra-dół. Od razu robimy sobie ściągacz i wzór główny. Oczywiście to i jaki długi będzie ściągacz zależy od Was. Sami sobie możecie ustalić, czy potrzebujecie ściągacz dłuższy, czy węższy, czy krótszy. To sobie możecie sami ustalić. Ja Wam pokażę, jak będziemy wykonywać wzór, na co zwrócić uwagę. Natomiast oczywiście to, jakie panele sobie zrobicie, zależy od Was. Ja pokażę Wam tylko próbkę, ponieważ wzór jest bardzo monotonny i naprawdę nie ma sensu, żebym z Wami robiła tyle oczek, tyle paneli, bo robię go za każdym razem tak samo, a tam, gdzie coś zmieniam, to Wam oczywiście wszystko powiem. Czyli na początek liczba oczek łańcuszka stanowi tak naprawdę długość Waszego swetra planowanego. I robimy góra-dół na po prostu odpowiednią szerokość. W pewnym momencie kończymy. Ja kończę sobie tutaj sznureczkiem na górze i to jest cała filozofia, żeby sobie wyliczyć taką liczbę oczek, która da Wam długość Waszego swetra, natomiast oczywiście szerokość robimy na bieżąco. I to samo będzie z panelami przednimi. Zachowujemy tą samą liczbę oczek na długość oczywiście, no ale oczywiście szerokość będzie krótsza. I dwa panele przednie muszą być takie same, więc musicie sobie zrobić taką samą liczbę rzędów. To naprawdę jest bardzo prosto policzyć, zwłaszcza na ściągaczu, bo jest bardziej widoczny i można policzyć, ile mam zrobionych takich na przykład tutaj właśnie łańcuszków, żeby uzyskać odpowiednią szerokość jednego i drugiego panela. A potem, jak zrobimy sobie już całe 2-3 panele, musimy sobie dorobić jeszcze rękawy. Rękawy najlepiej zrobić po wypraniu tych paneli. Ja w ogóle mam wyprany każdy panel osobno, bo ta włóczka się naciąga i ona mi rozciągnęła oczywiście robótkę, ja o tym wiem i tak to było planowane, dlatego polecam zrobić próbkę i ją wyprać, jeżeli robicie z takim
włóczki, która się może rozciągnąć, bądź robicie dużym szydełkiem, to te oczka oczywiście też muszą się ułożyć, więc w praniu wszystko wyjdzie, jak to się mówi. Dlatego każdy taki panel ja wyprałam, no bo jak już zaczęłam prać jeden, no to oczywiście nie zszyję swetra, jak mam dwa niewyprane, ale różnica długości jest duża, ponieważ na przykład na panelu rękawa, kiedy zaczęłam go robić, wiedząc już oczywiście jaką długość rękawa muszę zrobić, no to w stosunku do przed praniem i po praniu miałam różnicę nawet od 7 do 8 cm, czyli jest to duża różnica nawet przy rękawie, więc pamiętajcie, że jeżeli będziecie robić próbkę, zróbcie nawet dużą próbkę z dużej ilości oczek, ponieważ im większa próbka, tym tak naprawdę jest bardziej miarodajna po wypraniu i dopiero potem obliczcie sobie, ile oczek nabrać, żeby mieć odpowiednią długość rękawa. Ja już też mam rękaw zrobiony, bo również jest taki sam jak panel przedni, tylny. Różni się tylko sposób wykonywania ściągacza, żeby był bardziej zagęszczony w stosunku do całego tutaj panelu. On musi być zagęszczony, no bo inaczej miałabym po prostu za szeroki ten ściągacz, ale ja Wam powiem, jaka będzie różnica w wykonywaniu ściągacza na rękawach w stosunku do paneli. To jest naprawdę niewielka różnica, więc to Wam wszystko wytłumaczę. Natomiast oczywiście długość rękawa mierzymy. Najlepiej zmierzyć i zrobić dopiero po zszyciu tej części. Ja już mniej więcej spinałam sobie tutaj spinaczami, zanim zszyłam, ubrałam na siebie i wtedy wiedziałam, ile mi brakuje centymetrów i ile muszę zrobić oczek, żeby uzyskać odpowiednią długość właśnie tego rękawa. Tak jest najlepiej, bo pamiętajcie, że nie planujemy długości rękawa przed zrobieniem paneli, bo nie wiemy, w którym momencie wyjdzie nam szef na końcu tutaj, w którym momencie się będzie spadał na ramiona. Są to szerokie ramiona, więc to nie będzie taki standardowy, to nie będzie taka standardowa długość rękawa jak we wszystkich swetrach. To wszystko zależy od tego, gdzie Wam opada ta część tutaj po zszyciu, więc rękawy na samym końcu. Najpierw zajmiemy się w ogóle wzorem, Wy później sobie możecie policzyć liczbę oczek, którą potrzebujecie i zacząć panel tylny. Jak macie panel tylny, to panele przednie zszywamy i dopiero później możemy robić rękawy. No i oczywiście fajnie by było w międzyczasie to wyprać, żeby mieć pewność, czy jest dobra długość. Ale oczywiście to już za chwilę. A teraz powiem Wam, jak wykonać właśnie ten wzór. Będę używała trochę innej włóczki, trochę jest to coś podobne do Rob's Flora, chyba tak. Ponieważ na włóczce, którą mam tutaj, będzie słabo widać przez to, że ona ma włoski, jest mechata i taki delikatny dosłownie sznureczek tutaj wystający biały. Ciężko byłoby mi Wam pokazać te pętelki, w którymi musicie się wbijać. Na takiej zwykłej włóczce będzie to prościej, a też pokażę Wam, że nie trzeba robić sobie takiego puchatego sweterka. Można zrobić ze zwykłej włóczki, właśnie jakiejś cienkiej włóczki, też użyć grubego szydełka. Po prostu kombinacji może być bardzo wiele, a akurat na tej próbce zobaczycie, jak będzie wyglądał wzór zrobiony inną włóczką. Więc tak, najlepiej przygotować sobie 4 znaczniki, zwłaszcza dla osób początkujących, które gubią pętelki, żeby oczywiście robótka nam się nie zmniejszała i nie pomijalibyśmy żadnego oczka. Ja na swój sweter, na długość swojego pierwszego panelu tylnego nabrałam 90 oczek łańcuszka, co mi dało około 50 cm długości po wypraniu, bo przed wypraniem to naprawdę było 45, 40, czasami 4 i się zastanawiałam, czy nie jest za mały, ale rzeczywiście jednak po wypraniu moja włóczka się naciągnęła i uzyskała taki efekt, naprawdę taki fajny, lejący sweterek. Więc każdy musi dopasować sobie swoją włóczkę i swoje szydełko, z tym, że ja używam większego szydełka, ponieważ chcę, żeby to był luźny sweterek, nie taki zbity, chcę, żeby był taki puszysty, więc żeby nadać tej puszystości, trzeba użyć większego szydełka. I cały wzór wykonywałam szydełkiem 4,5 cm, ten tutaj, główny. Natomiast ja z racji takiej, że nie lubię, jak mi się za bardzo ciężko wbijać było gdzie ja mam to? Tak, w ściągacz, to ściągacz jednak zamieniałam i robiłam sobie szydełkiem 4 mm. Wiem, że to jest trochę kłopotliwe ciągle zamieniać te szydełka, ale my tak naprawdę nie robimy tego ściągacza tyle samo rzędów, co tutaj. Ponieważ jeżeli zrobicie sobie ściągacz idąc góra-dół cały czas tak samo, to on być może będzie bardzo szeroki, nawet może być troszeczkę szerszy, chociaż nie będzie szerszy, ale
będzie szerszy, będzie szeroki i nie będzie zawężał Wam Waszej robótki. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie Wam pokazać, ale ten ściągacz, przez to, że robimy go inaczej, w innych pętelkach się wbijamy niż ten wzór, pomimo że używam jednego wzoru, bo cały wzór będziemy robić oczkami ścisłymi z narzutem, ale w zależności od tego, w którą pętelkę się wbijemy, taki uzyskamy efekt. I jeżeli ja robię oczka ścisłe z narzutem tutaj i tutaj, ale inną pętelką, to słuchajcie, tak naprawdę uzyskuje inny efekt i inną szerokość nawet robótki. Dlatego, jeżeli bym robiła, ja Wam zaraz pokażę, o co chodzi. Tutaj widzicie takie właśnie zawężenia. Nawet w tym panelu muszę zrobić, opuszczać czasami rząd na ściągacz, żeby uzyskać w miarę podobną szerokość co tutaj. On delikatnie tylko zawęził tę moją robótkę, niezbyt dużo. Natomiast gdybym tego nie opuszczała, być może, że ściągacz byłby nawet szerszy niż panel główny, ale to wszystko zależy od też włóczki, od naciągu, jaki robicie. Dlatego też, żeby zawęzić jeszcze dodatkowo ten ściągacz, zmieniałam sobie w trakcie pracy na mniejsze szydełko. Nie było to jakoś bardzo kłopotliwe, nawet było bardziej wygodne, bym powiedziała, bo jednak przy tak cienkiej włóczce lepiej się wbija, jak jest mniejsze szydełko. I zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Czyli tak, robicie sobie próbkę, nabierzcie sobie nawet około 20 oczek łańcuszka, nawet jak potrzebujecie więcej, żeby po wypraniu próbka dawała Wam większą miarodajność. Robimy sobie pętelkę podstawową i pamiętajcie, że już w tej chwili będziemy też wyznaczać ściągacz, czyli długość Waszego ściągacza. Na początek, jeżeli jest to próbka, no to nie ma znaczenia, ile sobie przeznaczycie. Ja Wam chcę tylko pokazać wzór, ale później sami sobie dostosujecie, jaką część oczek przeznaczycie na ściągacz. Ja, że byłoby mi szybciej tutaj Wam pokazywać, powiedzmy, że nabiorę sobie 20 oczek i jakąś część tych oczek przeznaczę na ściągacz, na przykład około 7. Czyli zobaczcie, nabieram sobie 20 oczek łańcuszka, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oczywiście muszę nabrać jeszcze jedno oczko dodatkowe, którego nie będę przerabiała. Jest to oczko brzegowe. I teraz zaczynamy, przerabiając rząd oczek ścisłych z narzutem, ale będziemy się wbijać w taką tutaj tylną pętelkę, czyli szukamy tylnej części od łańcuszka, taka środkowa pętelka tutaj jest widoczna. I oczywiście zaczynam od drugiego oczka, czyli tak, to oczko to było jeszcze brzegowe, to już jest do przerobienia, więc odwracam i przytrzymuję, żeby zobaczyć, które to jest. Robię narzut. I teraz tak, robię cały czas jeszcze tutaj szydełkiem 4,5 mm, ale gdyby się okazało, że zbyt ciasno zrobiliście sobie oczka, można ten pierwszy rząd zrobić mniejszym, nie będzie to miało jakiegoś większego wpływu, a będzie lepiej się wbijało. Czyli tak, robię narzut, pobieram tą środkową pętelkę, przeciągam włóczkę przez tą pętelkę, przytrzymuję sobie tutaj wszystkie te pętelki, żeby mi się nie zacisnęły i przekładam przez te dwie. Ten wzór, pomimo że jest uciążliwy, jest bardzo ładny i używając go dosyć często, oczek ścisłych z narzutem, można wypracować sobie taką technikę, że już przestaniecie je nienawidzić, bo wiem, że niektórzy nie lubią tych oczek, nie lubią tego wzoru, bo faktycznie trzeba sobie więcej przytrzymywać. Natomiast no, to jest wzór, który daje taki po prostu piękny efekt. Dlatego to jest wzór dla cierpliwych i dla tych, którzy już opanowali tą technikę. Czyli znowu narzut, bijam się w środkowe oczko, tutaj pobieram, zobaczcie, od dołu, przeciągam. Ja już też wypracowałam sobie taką technikę, że wszystko sobie tu przytrzymuję. Raz można nauczyć się tak, że tu przytrzymując z przodu przeciągnąć sobie te wszystkie pętelki, bądź można zrobić inaczej, że tutaj bijam się, przeciągam i jak gdyby odwracam szydełko na tą stronę i przeciągam od tej strony. Ono mi automatycznie wchodzi pod te pętelki. Ja już jak gdyby nawet tego nie muszę kontrolować. Idzie to wszystko z automatu, uwierzcie mi. Da się wypracować taką szybką technikę robienia tego wzoru, tego ściegu, więc tutaj już dojdę do końca. Zrobimy sobie po prostu oczka ścisłe z narzutem.
Technika, która Wam jak najbardziej pasuje. Czy z przodu, czy z tyłu, wyjdzie tak samo, nie ma znaczenia. I tak jak mówię, dlatego robię inną włóczką, bo po prostu na tej włochatej ciężko byłoby Wam na kamerce ujrzeć, w którą pętelkę ja się wbijam. Także nie miejcie mi za złe, że nie robię z Wami swetra, bo czasami pytacie, dlaczego ja nie robię od razu z Wami swetra. No dlatego, że jest mi prościej wykonać sobie panele, zrobić sobie film tylko na próbce, szybciutko później zszyć ten sweter. Jakby im dłużej robię film, rozwlekam go, to nie pamiętam, co robiłam w poprzednich częściach i złożenie tego filmu już jest skomplikowane i bardzo długo to trwa. Dlatego ja wychodzę z założenia, że ważne jest pokazać Wam wzór, jak zrobiłam, a Wy i tak musicie sami to przerobić, sami dostosować sobie liczbę oczek, sami pokombinować, bo nie jest to wzór rozpisany. Dobra, zobaczcie, przeszłam do końca, zrobiliśmy pierwszy rząd. Ok, i teraz będziemy właśnie zmieniać szydełka w zależności od tego, czy robimy ściągacz, czy wzór główny, ale też może się okazać, że Wy tego nie musicie robić, że jednak robienie cały czas jednym szydełkiem jest dla Was wygodniejsze i wcale nie jest to konieczne. Dobra, zobaczcie. Robię oczko do góry, odwracam robótkę i teraz zaczynamy. Ta część tutaj już będzie naszym ściągaczem, czyli tak jak Wam wcześniej powiedziałam, ja tutaj robię próbkę, więc przeznaczę pierwsze 7 oczek tylko na ściągacz, a potem przejdziemy do wzoru głównego, ale i tak tutaj ta część jest taka sama akurat, więc tutaj jeszcze nie będzie aż takiego pokazywania tych pętelek, tylko wyodrębniamy już tutaj ściągacz. Zobaczcie, robię oczywiście narzut i tutaj przy ściągaczu patrzymy sobie od góry na łańcuszek, czyli musimy widzieć z góry łańcuszek, nie tak, bo tutaj jest ten boczny łańcuszek, a tutaj mamy ten górny. Po to, żebyśmy wybrali właśnie właściwą pętelkę. Na ściągacz będziemy używać tylnych pętelek zawsze. Tylnych pętelek od łańcuszka mam na myśli, jak popatrzycie sobie z góry, będziecie widzieć taki tutaj V, dziobek, to bierzemy tylną pętelkę od dziobka, tak? I tutaj akurat zawsze, czy to prawa strona, czy lewa strona, zawsze będziemy tak samo wykonywać, czyli robię narzut, wbijam się w środek tego łańcuszka, tak żeby mieć tylną pętelkę, przeciągam przez pętelkę i znowu przeciągam przez 2 pętelki od razu i wykorzystuję mój pierwszy znacznik, żeby zaznaczyć całą tutaj pętelkę, żeby to było widoczne. I znowu robię pierwsze 7 oczek jako ściągacz, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I znowu biorę sobie znacznik, żeby zaznaczyć to moje 7 oczko, całe oczko. Teraz biorę większe szydełko. Normalnie we wzorze właśnie takim, który bym wykonywała jako panel, zamieniam na większe szydełko. Tutaj to będzie nasza prawa strona panelu. Dalej jest tak samo, czyli też robimy dokładnie to samo. Jak gdyby prawa strona jest prostsza, bo musimy po prostu pamiętać tylko, żeby zaznaczyć sobie ten ściągacz, ale wzór jest cały czas taki sam, oprócz tego, że zmieniam szydełko. Po prostu w miejscu, w którym zaczynam robić panel główny, zamieniam na szydełko grubsze, ale też pobieram tylną pętelkę i też wykonuję oczka ścisłe z narzutem. Dopiero zaczynamy zmianę na tylnym panelu, na lewej stronie tak zwanym. I tam musimy pamiętać o zmianie sposobu wykonywania wzoru w panelu głównym, we wzorze głównym, o tak można by to powiedzieć. Zobaczcie, ja już tutaj dochodzę prawie do końca. Mam poznaczone pętelki, więc będzie mi prościej. Ostatnią pętelkę robię w całości, czyli zarówno przednią, jak i tylną i nawet czasami nie wypinam sobie znacznika, tylko jeśli jest luźna, to wkładam razem ze znacznikiem, żeby było mi prościej. I dopiero teraz wykładam i robię oczko do góry i odwracam robótkę. No i teraz jesteśmy właśnie na tej lewej stronie. Lewa strona w ogóle wygląda tak, no tak jak lewa strona, czyli troszeczkę inaczej.
I tym się właśnie będzie różniła od tej prawej strony, że inaczej będziemy pobierać te pętelki. Już Wam pokazuję. Oczywiście do wyboru mamy tylko 3 pętelki, więc nie jest to jakieś skomplikowane. Znowu patrzymy sobie na górę tego łańcuszka. Mamy naszą tylną, przednią, no i to pod tą przednią właśnie mamy jeszcze taką jedną dodatkową, którą najlepiej widać z boku, jakby Wam się układa ten łańcuszek, tak? Myśląc, że to jest ten docelowy, a docelowy jest na górze, tutaj. Jak sobie dokładnie wszystko wyprostujecie, postawicie pionowo robótkę, to na górze jest nasz łańcuszek. Ale tutaj będziemy pobierać tą przednią pętelkę w ogóle nie z łańcuszka, w ogóle nie z oczka łańcuszka. Czyli tutaj trzeba zapamiętać, że to będzie pętelka, która nie pochodzi z oczka łańcuszka. Tak? Czyli pobieramy tylko tą przednią. No i tak jak mówię, tu ją ładnie widać, ale tam, gdzie już wchodzą włoski i włochata włóczka, to już tak słabo ją widać, jeśli chodzi o pokazywanie, bo normalnie Wy ją będziecie widzieć w swojej robótce, ale w kamerce może akurat tego nie było tak do końca widać. I tak wykonuję tylko część główną, czyli do tego momentu. Ale dalej wykonuję te oczka ścisłym z narzutem, czyli robię sobie narzut, pobieram tutaj, zobaczcie, tą pętelkę w taki sposób, czyli od dołu się wbijam, przeciągam włóczkę, no i również przeciągam tutaj przez te dwie. Tutaj pierwsze oczko trzeba sobie dobrze przytrzymać, później już pójdą wszystkie ok. I znowu zaznaczam początkową pętelkę. A dalej już jadę po kolei tak samo, czyli kolejna pętelka, ta sama, która pokazywałam. I tak samo wzór. Trzeba pamiętać, żeby iść po kolei, żeby żadna pętelka tutaj się nam nie zacisnęła, żeby nie wyglądała, żebyśmy nie pominęli żadnego oczka, dlatego też robimy to luźno. Inaczej to też będzie wyglądać robienie tego wzoru tą włóczką. No i zobaczcie, jeszcze mi się tu zaplątało w poprzedni panel, ale już ok, poszło, przestraszyła się. Ok, zobaczcie, robimy cały czas, wbijając się w tą pętelkę pod oczkiem łańcuszka. I też będziecie widzieć, że z tej strony nie powinniście widzieć żadnych oczek łańcuszka. To jest taki wzór na lewej stronie, taka poprzeplatana siatka, w której po prostu nie ma żadnych oczek, a oczka się tworzą z prawej strony. I teraz tak, tutaj mam zaznaczone oczko z góry, więc muszę uważać, żeby nie pobrać tej pętelki, tylko zrobić tą tutaj ostatnią jako wzór główny. Następnie, no i właśnie, ja tutaj przekładam to szydełko z tego względu, że wiem, że moja włóczka się rozszerza i nie chciałam, żeby ten ściągacz był aż tak bardzo rozszerzony, więc przekładam, ale jeśli Wam to będzie denerwować, nie musicie przekładać, możecie sprawdzać w ogóle, czy jest to warte. Jakoś tak mi było wygodniej to robić i przekładałam, a nawet nie wiem, czy zawsze, ale raczej tak. I zobaczcie, tutaj musimy wrócić z powrotem do naszego ściągacza, czyli do tego oczka tylnego. Dlatego dobrze sobie je zaznaczyć, żeby sprawdzić, że gdzie jest to oczko, a ono jest właśnie tutaj. To jest to nasze tylne oczko i przerabiamy tutaj te same oczka ścisłe, ale właśnie tym razem w tylną pętelkę, czyli tutaj. I teraz oczywiście lepiej sobie zaznaczyć, ale jeżeli macie mało oczek, tak jak ja 7, no to teraz mogę nie wpinać znacznika, a dopiero z powrotem policzę do 7 i wepnę, bo tych znaczników też jest na tyle dużo, że mogą przeszkadzać, ale jeśli macie mały ściągacz, no to jakoś tak nie ma problemu, natomiast jeżeli robicie długi ściągacz, no to te 20 oczek, powiedzmy, to już tam trzeba liczyć, to nie zawsze się chce. Ja właśnie mój ściągacz zrobiłam tylko na 10 oczek, dlatego jest taki wąski, mały. No i tak jak tutaj Wam pokazywałam wcześniej, oczywiście na końcu robię w całym oczku. I teraz wypinam. I znowu oczko łańcuszka, odwracam. I tak jak wspominałam, tutaj wzór jest zawsze oczko ścisłe w tylną pętelkę. I pierwsze 7 oczek mam tutaj. 2, 3, 4, 5, 6 i tu oczywiście już wypinam
7. No i sobie zaznaczam z powrotem oczko i biorę większe szydełko. I teraz tak, ponieważ jeżeli będziecie przerabiać tak, że zmieniacie to szydełko, to pamiętajcie, że na szydełku, jak wkładacie szydełku, musi być ciągnąca się włóczka z tej strony. Zobaczcie, jak sobie poluzujecie, to jest z tej, bo to później się tak brzydko przekręca i może gdzieś być widać we wzorze, bo wiadomo, oczko możemy tak nabrać, później tak. Lepiej sobie je wyprostować w taki sposób, żeby właśnie się tutaj ciągnęło. Ponieważ jest to wzór na prawej stronie, więc tutaj tak naprawdę tylko się zmienia szydełko, a dalej pracujemy na tylnej pętelce od oczka widzianego oczywiście z góry, czyli musicie sobie tak wyprostować, żeby widzieć, które oczko łańcuszka jest na górze, a dalej wbijamy się od góry i pobieramy tylną pętelkę. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Robimy sobie oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, robię sobie je w miarę luźno, większym szydełkiem i dojeżdżamy tutaj do końca. W międzyczasie pojawił się mój pies chrapiący, więc mamy podkład darmowy, usypiający. Dochodzimy tutaj do ostatniego oczka. Znowu lepiej czasami sobie nie wypinać tego znacznika, tylko się przebić przez to, co w nim jest i mamy gotowe. Oczko do góry, odwracamy i jesteśmy na lewej stronie. Czyli na lewej stronie tak naprawdę, tak jak Wam wspominałam, nie ma być żadnych łańcuszków, ma być pobierana pętelka widoczna z tej strony, najbardziej z tej strony, czyli nie od oczka. Ta robótka, zobaczcie, ona się tak zawija, że Wy nie widzicie z góry to, co ja widzę, tego łańcuszka. Dlatego zawsze sprawdzajcie, co jest oczkiem, łańcuszkiem prowadzącym z góry. To widać nawet po nitce, którą przed chwilą zrobiliście po wzorze. I tym się trzeba sugerować. Natomiast w dalszej części tutaj od tej lewej strony pobieramy najbardziej wystającą pętelkę tutaj z tej strony. I znowu przerabiam oczka ścisłe od tej tutaj pętelki, ale już tutaj przerabiając tą część powiem Wam o tym zawracaniu i nie przerabianiu wszystkich rzędów właśnie jeśli chodzi o ściągacz. I powiem Wam, jaką gdzie zastosowałam technikę, ale nie chcę robić z Wami takiej długiej, ciągnącej się robótki i przedłużać tego filmu, dlatego pokażę Wam już teraz, a potem powiem Wam, jak to po prostu wygląda w panelach i w rękawie. Tylko przejdę sobie tutaj do tego punktu, gdzie powinnam zrobić już ściągacz i zaraz Wam tutaj wszystko wytłumaczę. Zobaczcie. Zrobiłam sobie ostatnie oczko ze wzoru głównego. No i to też widać, że zobaczcie, ten wzór jest zupełnie inny. On może być fajny, ciekawy na zrobienie sobie jakiejś też bluzeczki. A tutaj z tej strony tworzą nam się właśnie takie fajne oczka prawe, można powiedzieć, jak na drutach, tak? Taki wzór. Im luźniej zrobicie większym szydełkiem, tym luźniejsze będą te oczka i one będą takie właśnie fajnie lejące tak zwane. Więc ja polecam, nawet jeżeli nie macie takiej włóczki włochatej albo nie lubicie takich włóczek, zrobić sobie z Waszej ulubionej, ale po prostu wziąć większe szydełko, żeby one nie były zbite. I zobaczcie, zrobiliśmy sobie taki etap, w którym ja już Wam tak naprawdę pokazałam wszystko. Co się robi na lewej stronie, co się robi na prawej, jak się robi ściągacz, jak się robi wzór główny. Ale ten ściągacz nie jest zbyt dobry do tego wzoru, bo jakby może się tutaj rozszerzać. Dlatego ja postanowiłam, że będę zawracała co ileś rzędów, a co ile to Wam dokładnie powiem. Tylko pokażę Wam to zawracanie. Zobaczcie. Byliśmy na takim etapie, że przerobiliśmy sobie rząd na prawej stronie, rząd na lewej stronie, rząd na prawej stronie i znowu jesteśmy na lewej stronie. I teraz, żeby nie przerabiać ściągacza, doszłam tylko do ostatniego oczka z tej strony, robię oczko do góry, odwracam robótkę i przerabiam tylko tą część tutaj. Po prostu robię narzut, tutaj wbijam się w początkowe oczko, tutaj tylną pętelkę, bo oczywiście na prawej stronie mamy zmianę wzoru, więc tu pobieram tylną pętelkę, przekładam i robię oczko tutaj. No i tu mi się właśnie przydaje ten czwarty, ojejku, zapomniałam, no wiecie, marker, można powiedzieć,
I wpinam sobie tutaj. No tu mi wyleciał, ale nie szkodzi. I tutaj przerabiam sobie właśnie na prawej stronie tylko tą część, czyli jadę tutaj do końca. Znacznik, o, przypomniało mi się. Znacznik. Tu przerabiamy, zobaczcie, do końca. Już tutaj przerobię. Mam tu do przerobienia dosłownie ostatnie oczko, czyli znowu oczko do góry, odwracam. Tu z powrotem wracam do ściegu na lewej stronie, czyli tak jak Wam tutaj pokazywałam. Tu sobie trzeba poznaczyć te początkowe i końcowe oczka, bo jest łatwiej po prostu. I wtedy mamy pewność, że też nie pogubimy tych oczek. I chcę Wam pokazać, jak będziemy z powrotem łączyć ten ścieg, żeby tym razem wrócić do naszego ściągacza i go wykonać, bo oczywiście nie możemy sobie zostawić takiej dziury, tylko robić dalej, ściągacz też musimy. I tutaj tak, właśnie cały czas w tą stronę idę, pobieram sobie te pętelki. Okay. Ja już sobie tutaj przełożę ten mniejsze szydełko, było mi wygodniej. Tutaj przerobię sobie ostatnie oczko też całe, bo mi jest tak po prostu wygodniej i te pętelki wtedy też lepiej wyglądają. Czyli na końcu przerabiam całe, a jestem, zobaczcie, w tym miejscu, tutaj. Już mogę sobie wyciągnąć ten znacznik. Muszę teraz ponownie to połączyć i iść dalej robić ściągacz. Jak to robimy? Zobaczcie. Oczywiście mamy tutaj zaznaczone pierwsze oczko, które musimy przerobić. Więc tak, zamiast zrobić narzutu, bo powinniśmy, pobieram taką bardzo wystającą tutaj z tej strony pętelkę, żeby po prostu ładnie to wyglądało i nie było żadnych takich ciągnących się pętelek. Zamiast narzutu wbijam się w tą pętelkę, po prostu pobieram ją i traktuję ją jako narzut, a następnie wbijam się właśnie w to oczko, które powinnam przerabiać jako ściągacz, czyli to tutaj. Można też wbić się z znacznikiem, żeby mieć pewność i później go wyciągnąć, lub też od razu ściągnąć i wbijać się bez znacznika. Czyli tak naprawdę tak to wygląda, po prostu zamiast narzutu mam tą pętelkę taką skośną, boczną, którą najbardziej widać i dopiero teraz robię oczko ścisłe z narzutem i wtedy to ładnie się tak zaciąga. I kontynuuję dalej, robię sobie mój ściągacz, czyli 2, 3, 4, 5, 6. I oczywiście tutaj też zmieniłam wzór, teraz w tylną pętelkę. No i oczywiście tutaj 7. Niepotrzebnie sobie może wyciągnęłam ten ściągacz, ale jakoś tutaj sobie damy radę. To jest tylko próbka. I znów oczko do góry. I będziemy mieć taki właśnie tutaj taką pierwszą część zawężającą, ale mówię, dzięki temu ściągacz będzie zawężający, bo jeżeli my zrobimy sobie szerszy panel tylny na te 65-63, no to też będzie szeroki wtedy ściągacz i będzie nam to wszystko tak nieładnie wyglądało. Dlatego uważam, że ten ściągacz powinien na dole zawężać tą robótkę, żeby się ładnie układała. Ale jeżeli chcecie osiągnąć szerokość taką samą jak panel, to wcale nie musicie zawracać, tak jak ja tutaj. Mam tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i tutaj jest schowane to 7 oczko. Pamiętajcie, żeby ich nie pogubić. Lepiej sobie znaczyć. I tutaj wpinam znacznik. I znowu przekładam szydełko. Kontynuuję wzór na tej prawej mojej stronie. Czyli tak, pokazałam Wam wzór i pokazałam Wam sposób na to, by nie przerabiać do końca ściągacza, tylko przerobić część główną, zawrócić, a dopiero potem, jak będziemy wracając, połączyć ze sobą znowu dwie części razem. Jak często robić te zawężenia? Ja w panelu głównym i panelu przednim robiłam w taki sposób, że już Wam tutaj dojdę, że tak jak tutaj
po zrobieniu tych 2 rzędów na prawej stronie zaczęliśmy od tego tutaj pierwszego takiego zawężenia i teraz połączyliśmy sobie to zawężenie, więc na tej stronie przerobiłabym znowu cały ścieg tam, ten i ten. I tak robiłam, jak gdyby po zrobieniu pierwszego zawężenia i połączenia tego pierwszego takiego, no powiedzmy zawężenia, nie wiecie o co chodzi, po odłączeniu tego ściągacza, kiedy doszliśmy do tego momentu, wróciliśmy tam i z powrotem, po pierwszym połączeniu, to jest moje pierwsze połączenie, robiłam ten kolejny ścieg na prosto, tam i z powrotem. Czyli zobaczcie, tak wyglądał panel, że ja sobie teraz właśnie tutaj przerobię zwyczajnie tą część, czyli jadę sobie tak jak zwykle, czyli jak gdyby dopiero w co drugim rzędzie robiłam takie zawijanie. W co drugim, albo przerabiając 2 rzędy na lewej stronie. Dopiero w trzeci rząd był zawracający. Ale 2 rzędy na lewej stronie mam na myśli również z tym, który był łączeniowy, czyli łączeniowy rząd plus ten, który tutaj wykonuję, to jest 2. Dlaczego to mówię? Bo inaczej będzie w rękawie. Już Wam pokażę, zobaczcie. Czyli to jest drugi rząd na lewej stronie, pierwszy też był nasz łączeniowy, on się liczy jako rząd, a też będzie to bardzo łatwo zobaczyć we wzorze tutaj. Już Wam powiem, jak to właśnie można sobie później odróżnić, żeby się nie pomylić, czy już zrobiliśmy łączenie, czy nie. To wszystko widać we wzorze, naprawdę. Może trochę za dużo czasu poświęcam, żeby to wytłumaczyć, ale później już tak naprawdę nie będzie zbyt wiele do wytłumaczenia, bo trzeba będzie tylko zszyć ten sweter i zrobić śpiskę, która będzie dokładnie wykorzystywała ten wzór, który jest na ściągaczu, więc to już tutaj naprawdę nie będzie zbyt wiele do pokazywania, a chcę Wam dokładnie pokazać, dlaczego u mnie jest tak, że zmieniam po prostu szerokość tego ściągacza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akurat tutaj muszę sobie zapamiętać, że było 7. Bo sobie nie wpiłam znacznika. Zmieniam sobie tutaj szydełko. Z powrotem wracam na prawą stronę. Rozdzielenie następuje tylko na lewej stronie. Czyli mam przerobioną już tutaj tą prawą stronę. Już widać, że gdybym nie pominęła tutaj ściągacza, to ściągacz by nie miał sensu, nie ściągałby tej robótki, bo już na tym etapie nie ma jakiejś wielkiej różnicy, a co dopiero gdybym w ogóle nie zawijała. No ale to mówię, to musicie sobie sami sprawdzić, jak to u Was działa. No i zobaczcie, jestem tak naprawdę znowu na tej lewej stronie. Tutaj ta pierwsze oczko miałam takie ściśnięte, ale spokojnie da się to wszystko wyciągnąć, czyli pobieram tą pierwszą taką pętelkę, wijam się w ten sposób i znowu dochodzę do momentu, w którym będę zakręcała, zawracała, w którym nie robię żadnego ściągacza, czyli w tym rzędzie znowu będę pomijała ściągacz, żeby po prostu to równomiernie rozłożyć na całą szerokość swetra, żeby to ładnie wyglądało. W taki sposób to jest zrobione na panelu tylnym. I znowu zobaczcie. Znowu dojdę do tego momentu i rozdzielę. I teraz to widać. Mamy tutaj takie właśnie część rozdzielającą, czyli jak gdyby zawracającą. Potem miałam ścieg łączeniowy, a potem jeden w całości. Czyli po tym ściegu widać, że mam 1, 2, 3, 4, no i tutaj jest taki 5, tak? Można liczyć ten, można liczyć tamten. To w zależności jak lepiej sobie możecie policzyć przerwę pomiędzy tymi takimi właśnie rozdzieleniami. Teraz rozdzielam, czyli zawracam i znowu robię tak, jak Wam pokazywałam. Czyli rozdzielamy zawsze będąc na lewej stronie, no bo to jest logiczne, nie da się inaczej, bo jesteśmy akurat w tym miejscu, tak? Rozdzielamy. Natomiast
przerabiamy sobie tę część, tylko tą główną, na prawej stronie. Później wracając na lewej stronie musimy to wszystko połączyć, żeby z powrotem robić ściągacz. I to jest pierwszy rząd, w którym ja to łączę, tak zwane po rozdzieleniu. Tak, czyli tutaj sobie muszę wybrać to oczko. Ja nie mam zaznaczone, ale ja już wiem, jak te oczka idą, więc akurat tutaj to sobie zrobiłam tak szybko. Czyli zobaczcie, no teraz będzie mój rząd łączeniowy, tak? No bo muszę to połączyć. I robię ten ściek tutaj. Już sobie tutaj wracam do Was, tylko się muszę przebić, bo akurat sobie tutaj zacisnęłam. I zrobimy jeszcze raz łączenie. Właśnie polecam Wam zrobić sobie taką, bądź nawet większą próbkę, sprawdzić, jak to się będzie rozkładało. Przede wszystkim, żeby obliczyć ilość oczek na długość Waszego swetra. Już takie obliczenie oczek to u mnie oczywiście było na kanale, więc może nie będę tutaj mówić, ale tak szybciutko tylko to pokażę, jak to najprościej zrobić bez matematyki. I znowu popatrzcie. Jesteśmy na tej stronie, tutaj od tej strony widać taką wystającą pętelkę, pobieram ją jako narzut i łączę tutaj, zapamiętuję sobie, które tutaj to było oczko i oczywiście muszę przejść do wykonania ściegu na ściągacz i w taki sposób sobie to połączę. I po co to jeszcze raz pokazałam? Po to, że na rękawie będę robiła gęściej te zagęszczenia, te pominięcia ściągacza, bo potrzebuję, żeby mój ściągacz na rękawie był znacznie zawężony. I zrobię to właśnie w taki sposób, że ponownie, jak przerobię tą część na prawej stronie tutaj, ponownie na lewej stronie rozdzielam. Czyli jak gdyby na panelu przednim i tylnym robię 2 rzędy na lewej stronie, czyli jeden rząd łączeniowy, a drugi zwyczajny. Natomiast na rękawach robię jeden rząd łączeniowy na lewej stronie, a potem znów rząd rozdzielający. Inaczej, jeżeli nie zrobicie w ten sposób, to będziecie mieć szeroki ściągacz na rękaw. Jeśli chcecie mieć szeroki ściągacz na rękaw, taki jak praktycznie na panelach, to nie musicie robić tak jak ja. Ale jeżeli chcecie uzyskać znacznie zawężony ściągacz mówię już o rękawach, ponieważ ja już nie będę Wam pokazywać ściegu na rękaw, ściegu na to, bo to wszystko jest to samo, tylko po prostu pokazuję Wam, jaka jest różnica w ściągaczu. I zobaczcie, no teraz mam po prostu przerobioną prawą stronę. Już tak jadę naprawdę szybko, ale oczywiście liczy się to, żebyście jednak wpinali te ściągacze, przepraszam, jakie ściągacze, znaczniki. Czyli tak, po zrobieniu na prawej stronie przechodzę z powrotem do rządu na lewej. No i tutaj właśnie, jeżeli będziecie wykonywać rękaw, to tylko jeden rząd łączeniowy jest na lewej stronie, a kolejny rząd znowu jest rozdzielający. Ja tutaj sobie tak szybciutko przejdę, żeby Wam właśnie to pokazać, że gdybym robiła panel przedni lub tylny, to ten rząd na lewej stronie byłby zwyczajny. Po prostu przejechałabym do końca, do ściągacza. A jeżeli będę robiła panel rękaw, to ten rząd będzie znowu rozdzielający. I zaraz Wam to dosłownie pokażę na mojej robótce, jak widać tą gęstość tego właśnie rozłożenia. Czyli tutaj. Ja nie wiem, czy to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tak, to jest 7. Czyli zobaczcie, tutaj zamiast przerobić do końca, znowu bym odwróciła i robiła dalej. Czyli ilość takich zawężeń jest więcej na rękawie. Nie będę już dalej tego przerabiać, ale między innymi pokażę, też chciałam Wam pokazać, jak wygląda, fajnie może wyglądać taki sweter zrobiony właśnie ze zwykłej włóczki, tą, którą lubicie, która Wam się podoba. Pamiętajcie, że jest to wełna, więc po wypraniu trzeba sobie ją ładnie ułożyć, naciągnąć. Nawet jeżeli Wam jakaś tam krawędź gdzieś bardziej wystaje, tym się nie przejmujcie, wełna się układa. Po wypraniu należąco rozłożyć, ładnie ułożyć i to wszystko się ładnie, pięknie zejdzie. A tak będzie pięknie wyglądał wzór. Jak zrobicie większym szydełkiem, może nawet wyjść jeszcze ładniej. Ok, czyli wracając do tego rozdzielenia. Jak mam panel
przedni, znaczy tylny, to widzę tutaj moje zawracanie. Tworzą takie się bąbelki tutaj. I tak jak mówię, liczę mniej więcej, czy jest tutaj tyle samo, tak? Oto na pewno one są rzadziej rozmieszczone. Natomiast na rękawie będą częściej rozmieszczone, bo tak jak wspominałam, robię je częściej. Czyli tu już widzę tylko 2 takie rzędy całe, a tutaj od razu są bąbelki, bąbelki. A tu widziałam 4 rzędy. Zobaczcie, 1, 2, 3, 4, tak? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Nie chcę już przedłużać i tłumaczyć. Wiem, że ktoś powie, że tyle razy to samo, ale jak gdyby te zawracania też możecie sobie sami dostosować. Czy to będą co 2 rzędy, czy co drugi rząd, czy co trzeci rząd. Wszystko zależy, jaką macie włóczką, włóczkę, na jaki rozmiar robicie sweterek. Tylko pokazuję Wam sposób, żeby po prostu zawęzić ściągacz w stosunku do wzoru głównego. No i tutaj już widać, że ten ściągacz będzie zawężony. W zależności od tego, jak gęsto robicie i na co robicie. To jest mój pomysł, żeby wykonać i ściągacz, i wzór główny razem, żeby później nie musieć wracać z powrotem do tworzenia osobno ściągacza. I teraz próbkę pierzemy obowiązkowo, w zależności od tego nawet jaką włóczką robicie, wypierzcie. No chyba tylko bawełna by się nie rozciągnęła, tak mi się wydaje. Na przykład, i teraz jeżeli wiecie, że ja miałam tutaj w sumie 20 oczek, 7 było na ściągacz i zobaczcie, 7 oczek na ściągacz, no to mi daje takie 3,5 cm, czyli jak gdyby podwojenie, tak? Jeżeli bym chciała zrobić ściągacz na 6 cm, no to muszę mieć około 14 oczek, tak? Czyli tutaj akurat jest 2 oczka stanowią mi centymetr, no to fajne wyliczenia, bo nie muszę nic robić, mogę sobie to podwoić. Tak samo sobie sprawdzam wzór główny. Skoro tu miałam 7, to tu mi zostało 14. No tu już jest troszeczkę inaczej, ponieważ te 14 oczek daje mi 6 cm. Ale jeśli Wam się nie chce wykonywać takiego szybkiego wzoru matematycznego na krzyż, to możecie sobie sami to po prostu mnożyć. Na przykład co 6 cm muszę dać 14 oczek, tak? Czyli 3 cm to muszę dać 7 oczek. No i w taki sposób sobie to mniej więcej, jeżeli nie chcecie robić matematyką, tak robić. Ale jeżeli lubicie obliczenia matematyczne, to sobie spisujecie po prostu w taki sposób, że 14 oczek dało mi 6 cm. To ile oczek da mi i tutaj wysokość Waszego swetra, na przykład 50 cm. Jeżeli zapiszecie x w taki sposób na krzyż, czyli obliczycie 14 razy 50 podzielone na 6, wyjdzie Wam wynik oczek. To jest tak szybciutko. Oczywiście nie ma znaczenia, czy to będzie liczba parzysta, czy nieparzysta. We wzorze w ogóle żadnego nie ma znaczenia. Natomiast oczywiście musicie pamiętać, ile nabraliście oczek, bo musimy zrobić panel tylny, no i 2 panele przednie. I tak samo liczycie sobie część na ściągacz i część główną, żeby sobie dokładnie wyliczyć, ile centymetrów chcecie uzyskać. Pamiętajcie, że to nie jest też takie bardzo miarodajne. Może się okazać, że będzie różnica od 2 nawet do 4-5 cm, w zależności właśnie od tego, jak ciasno zrobiliście całą robótkę, a próbkę, jak mocno się rozszerzyła po wypraniu. To są obliczenia mniej więcej. Dobra, ja już mam panele moje gotowe, wszystkie, więc po prostu powiem Wam tylko teraz, jak będę to zszywała. Ok, czyli zszywanie. Układamy sobie w taki sposób te nasze 3 panele, tylny i 2 przednie, żeby oczywiście w środku była nasza prawa strona i zszywamy sobie tą całą część tutaj na ramiona. Tak jak wspominałam, to jest taki sweter na szerokie ramiona, więc tu możecie mieć naprawdę dużo do zszycia. Zszywamy w taki sposób, żeby oczywiście dopasować odpowiednią liczbę rzędów, ponieważ musimy tak samo sobie zszyć prawą i lewą stronę. Ja to robię w taki sposób, że liczę sobie, ile mam tutaj tych rzędów, a miałam 45. Liczę sobie również po tej stronie 45 i wpinam sobie tak, żebym wiedziała, że szyję w taki sposób, że ramiona będą miały tą samą długość. Tak sobie to zaznaczyłam. Natomiast oczywiście w środku zostaje tyle, ile tam mniej więcej zakładałam, czyli takie około, nawet u mnie to się jeszcze rozszerzyło do 16 cm, ale jak będę wykonywała tą pliskę, to jeszcze mi się to wszystko zawęzi, bo to wszystko zależy od tego, jak sobie po prostu zrobicie jeszcze ten ściągacz. Czyli tutaj się akurat tym nie przejmuję, tu mam już pierwszą część zszytą i drugi rękaw. I teraz tak, ja oczywiście zostawiam sobie zawsze dłuższe końcówki, bo nie lubię doczepiać kolejnych nowych włóczek i mieć kolejnych
włóczek do pochowania, resztek. Natomiast oczywiście za każdym razem możecie sobie doczepiać włóczkę, nie musicie też zostawiać tych końcówek. Jeśli nie macie, to doczepiacie włóczkę, a jeśli mamy, to wybieram sobie mniejsze szydełko. Jestem tutaj na lewej stronie. Mniejszym szydełkiem zrobię to dokładniej. Ja już mam mój panele po wypraniu, więc wiem, że one już się nie rozciągną, więc mogę zachować taką sprężystość, jaką tutaj widzicie. Natomiast jeżeli Wy jeszcze nie praliście swoich paneli, bo nie musicie de facto, to pamiętajcie, żeby zbyt mocno nie ściskać tych oczek, nie zaciskać tak strasznie, bo one później się zmarszczą po praniu, a nie rozszerzą i będziecie mieć takie pomarszczenia, czyli robić to w miarę tak luźno, żeby również szwy mogły się naciągnąć tak samo jak panele. I zobaczcie, robię sobie po prostu w taki sposób, że przekładam szydełko w luźny sposób, zarówno jeden, jak i drugi panel i przerabiam sobie tutaj oczka ścisłe. Warto sobie powpinać w różnych miejscach znaczniki, żeby mieć pewność, że sobie to w miarę równo zszyjecie. Nie sugeruję się tutaj niczym konkretnym, po prostu przebijam jedną krawędź, drugą krawędź. W dowolnym miejscu przeciągam i oczkami ścisłymi i ja sobie tutaj wzięłam mniejsze szydełko, żeby zrobić to gęściej, żeby po prostu nie mieć już takich jakichś tam dziur niepotrzebnych, a już też wiem, że żadnych niespodzianek po praniu nie będzie, bo rozszerzanie się już skończyło. Czyli sobie po prostu wbijam w dowolne miejsca, starając się oczywiście blisko krawędzi to robić, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Nie będzie to jakieś bardzo piękne zszycie, no ale tego się tak nie da, nie wiadomo jak zszyć, bo mamy tutaj luźne oczka po prostu. Zszywamy 2 ramiona. Ja sobie to zszyję i powiem Wam do końca. Oczywiście na końcu zawsze zaczynam sobie od tej krawędzi do tej i również od tej do tej. Wy sobie możecie to zaplanować jak chcecie. No i po zszyciu tej części będzie można już robić rękaw albo go przyszywać. Dobrze, słuchajcie, ja już mam zszyte moje ramiona. No i teraz też oczywiście przyszedł czas, żeby zrobić rękaw. Możecie nałożyć już na siebie ten półsweter i sprawdzić, jaka długość jest Wam potrzebna do uzyskania długości rękawa do końca ręki. Ja już rzeczywiście jestem po tym eksperymencie, już wiem jak to ma wyglądać, już sobie z rękaw zrobiłam, nawet już mam pierwszy wszyty, więc tak to wygląda. Natomiast właśnie wszywanie rękawa oczywiście też jest na takiej samej zasadzie co ramion. Po prostu musicie sobie ułożyć rękaw wzdłuż tej krawędzi tutaj, zarówno panelu przedniego, jak i tylnego. Znaleźć sobie środek Waszego rękawa, dokładnie sobie to wymierzyć, żeby rękawy były równo zszyte. Najpierw sobie znaleźć środek rękawa, później sprawdzić, dokąd sięga Wam ten rękaw. Dokładnie policzyć sobie liczbę oczek, ile to będzie od tej krawędzi do tej i zaznaczyć sobie, tak jak ja tutaj znacznikiem, połączyć sobie te krawędzie, tak żeby to się ładnie równo tutaj nam poschodziło i tak samo zrobić sobie z drugiej strony, czyli liczbę oczek policzyć i wpiąć. Wtedy mamy pewność, że gdy będziemy ten sweter składać już na pół i zszywać docelowo, że te dwie krawędzie pod pachą i tutaj po prostu ładnie się zejdą i nie będzie różnicy. Tak to ja sobie oczywiście wymyśliłam. Natomiast Wasz pomysł też jest pewnie dobry. Znajdźcie swój najlepszy pomysł, żeby dopasować rękaw. Ja ten rękaw też robiłam sobie taki szeroki. Chciałam, żeby był szeroki, więc u mnie tutaj ta część jest dosyć szeroka, ma 20, chyba nawet 2 cm ta jedna część. Oczywiście cały rękaw będzie szerszy na górze, a węższy na dole, przez to, że właśnie mam tutaj ten ściągacz zwężający, więc ja już mam to po prostu przerobione i tylko zszywam. Oczywiście, gdy już wszyjecie sobie rękaw równo, ja też wszywam go w taki sam sposób jak tą część, czyli szydełkiem, oczkami ścisłymi i jak już całe rękawy będą zszyte wszyściuteńko, można sobie wreszcie zszyć sweter. Oczywiście trzeba go zszyć zarówno po części bocznej, jak i po rękawie. Tutaj akurat mamy kwestię bardzo ułatwioną, ponieważ możemy korzystać z dostępnych oczek łańcuszka, które są z każdej krawędzi, wbijać się w każde oczko po kolei i robić sobie oczkami ścisłymi. Też niezbyt ciasno, jeżeli jeszcze nie był wyprany sweterek. Dochodzimy wtedy do tutaj tej części. Jeżeli znowu macie to w miarę ładnie równo zrobione, można zszywać dalej, bądź też skończyć tutaj, zakończyć, a iść od tej części z powrotem. Wtedy
mamy pewność, że dobrze dobierzemy oczka, bo jeżeli tutaj zaczniemy kombinować z tymi oczkami, może się okazać, że pobraliśmy nie to, co trzeba, a jeżeli pójdziecie od tej krawędzi, jak gdyby od rękawa, wybierając każde początkowe oczko zarówno z tej, jak i z tej strony, mamy pewność, że te oczka się ładnie wyrównają. I ja już tego oczywiście nie będę pokazywać, bo zszywanie to już jest po prostu taka część mozolna, trzeba sobie to dokładnie rozplanować, zaplanować, a robię po prostu tylko to zwykłymi oczkami ścisłymi i dokładnie po wszyciu rękawa. I dopiero potem będzie można zająć się tą końcową już blizką, także zszywam sweter i zaraz wracam. Ok, mój sweter już jest zszyty, więc jedyne co zostało to zrobić sobie do niego właśnie takie wykończenie. Ja przygotowałam sobie guziki, mam 4 guziki. Oczywiście nie muszą być guziki, jak nie lubicie takich rzeczy wszywać, to jak najbardziej nie muszą być. Natomiast ja postanowiłam, że tym razem będę miała te guziki. Rozplanuję sobie mniej więcej, w którym miejscu będę potrzebowała zrobić dziurki na te guziki. I teraz tak leży mój sweterek, czyli moja tak naprawdę prawa strona swetra tutaj, patrząc tak od góry. To jest strona, od której będę zaczynała i też na tej stronie będę robiła dziurki, bo tak mi jest wygodniej. Nie wiem, wiem, że jest jakaś zasada, po której stronie są guziki, jeśli chodzi o kobiecą część garderoby, ale jakoś tak nie będę przywiązywała do tego uwagi. Po prostu zrobię z tej strony, której mi jest wygodniej, a wygodniej mi jest w tym momencie już zaplanować te dziurki i w tym momencie będziemy sobie robić właśnie ten ściągacz. Ściągacz będzie robiony dokładnie tym ściegiem, co tutaj, tylko będziemy sobie go robić tam i z powrotem i zaczepiać o oczko łańcuszka, które są tutaj akurat ładne. Jedyny brzeg, który jest może troszeczkę taki brzydszy, jest tutaj, ale też nie szkodzi. Będziemy sobie wybierać pętelki stąd i ładnie sobie obrębiać dookoła. Więc tak, zaczynamy od tego, żeby oczywiście wybrać sobie pierwsze oczko tutaj z tej części dolnej, prawej dolnej i zaczepimy sobie włóczkę. Czyli zobaczcie, jestem już trochę bliżej, żeby było widać. Mam zaznaczone tutaj szydełkiem oczko, do którego będę doczepiała włóczkę. Robię sobie początkową pętelkę. No i właśnie tutaj przeciągnę tą pętelkę. I zrobię takie pierwsze oczko łańcuszka. I to oczko łańcuszka już będzie mi się wliczało do mojego ściągacza, który zrobię trochę szerszy niż ten dolny. Tutaj miałam na 10 oczek, a tutaj zrobię na 15, bo jednak jest ten guzik i chciałabym, żeby on tak nie wychodził spoza tego ściągacza, żeby w miarę tak fajnie leżał, więc nabiorę 15 oczek łańcuszka, które oczywiście będę wykonywała w taki sposób i poszerzy mi jeszcze dokładnie szerokość tego swetra. Czyli tak, tu mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak teraz sobie pomyślałam, że tak naprawdę dobrze jest też zrobić sobie ten ściągacz. Można go zrobić, zanim zaplanujecie też te rękawy, bo faktycznie ten ściągacz może jeszcze obniżyć ten sweter na ramiona, bo faktycznie wchodzi jak gdyby w część szerokości tego swetra. Może to jest mój błąd, ale tak teraz dopiero na to wpadłam. Mam nadzieję, że oglądacie film do końca, zanim zaczniecie robić. Dobra, mamy łańcuszek z 15 oczek łańcuszka. Oczywiście robię jeszcze jedno dodatkowe. I teraz zaczynam tak jak wcześniej zaczynałam, tylko tutaj już widzicie, muszę robić na tym delikatnym sznureczku. I robię oczywiście moje oczka ścisłe, zaczynając od drugiego oczka. Oczka ścisłe z narzutem. Tutaj znowu będę sobie wpinała znacznik w pierwsze oczko. I dosłownie przerabiam ten łańcuszek, który przed chwilą zrobiłam, czyli po kolei idę oczko po oczku. Jeśli Wam się okaże, że na przykład chcecie sobie bardziej tak zawęzić jeszcze bardziej ten kardigan, ten sweterek, zawsze możecie dopasowywać inne szydełko tutaj, na przykład wziąć jeszcze mniejsze. Ja na razie wzięłam 4, zobaczę jak to będzie wychodziło czwóreczką, a najwyżej później jeszcze zmienię.
Muszę tutaj przejść do końca. Niestety te początkowe oczka są zawsze najgorsze do przerobienia. Później już jest lepiej. I te środkowe pętelki nawet się tak trochę chowają, ale damy radę. I jeszcze jest tutaj ta pierwsza początkowa, która była od łączenia, ona tutaj jest, więc też bije się w tą tylną pętelkę. I mam 15 w taki sposób zrobione. Następnie za każdym razem będę zaczepiała o 2 kolejne oczka łańcuszka, czyli tak, w pierwszym się wbiłam, więc wybieram pierwsze wolne oczko, robię oczko ścisłe, bez narzutu, raz, i w następnym oczku również robię oczko ścisłe, 2. Jak gdyby zaczepiam ten ściągacz o 2 następne oczka. Teraz odwracam robótkę i z powrotem przerabiam mój ściek. Oczywiście pomijam te 2 oczka łańcuszka. One są nawet bardzo ściśnięte, więc trudno byłoby nawet je przerobić, ale my przerabiamy te z głównego wzoru, czyli jeżeli macie problem, żeby sobie zauważyć, które to są oczka z tego głównego wzoru, czasami warto sobie po prostu je znaczyć na początku i na końcu. I zobaczcie, teraz muszę przerobić dosłownie tym samym ściegiem oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Tutaj oczywiście też zwracamy uwagę na to, gdzie jest na górze łańcuszek, gdzie jest tylna pętelka, żeby uzyskać dokładnie taki sam wzór jak na dole. Jeszcze mam dosłownie, zobaczcie, 3 pętelki. I tutaj ta sama metoda, czyli ostatnia pętelka w całe oczko, czyli w przednią i w tylną pętelkę, wręcz nawet nie wyciągam znacznik. Oczko do góry, teraz wyciągam, no i z powrotem robię to samo. To będzie taka praca na zamianę, czyli tam i z powrotem, zobaczcie, ja już tutaj pogubiłam sobie, ale tak to będzie wyglądać, czyli tam i z powrotem będziemy sobie tworzyć ten ściągacz. On mi się tutaj jeszcze na pewno zawęzi, bo te 15 oczek na razie wygląda na szerokie, ale wiem, że to jeszcze nie będzie ta docelowa szerokość. I znowu zaczynam od pierwszego oczka tutaj i znowu wpinam sobie tutaj znacznik i znowu przerabiam 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i zobaczcie, tu jest 15. Muszę sobie tak wyprostować, żeby to było wszystko widoczne i poszukuję 2 pętelek wolnych. Pamiętajcie, że zaczepiamy o kolejne 2 wolne oczka. Tutaj to oczko, pomimo że jest takie, które by nas skusiło, żeby zaczepić, ono jest tu zajęte i to widać, że ciągnie się z niego pętelka. Czyli szukamy 2 kolejne wolne oczka, totalnie niezajęte. To jest moje pierwsze oczko i wykonuję 2 oczka ścisłe. I drugie oczko. I z powrotem odwracam i przerabiam, pomijając te 2, które tutaj były. Można sobie sprawdzić, odkąd zaczyna się tutaj nasz prawdziwy wzór. I tak robię, ale za chwilkę będę potrzebowała zrobić sobie dosłownie dziurkę na oczko, na guzik, więc za chwilkę Wam powiem, jak to będzie wyglądało, ale w międzyczasie chyba jednak sobie zrobiłam za szeroki ten ściągacz, więc chyba wrócę jednak do 10, więc zrobię tą część jeszcze raz i pokażę Wam dosłownie od tego momentu, w którym będę robiła dziurkę, bo wydaje mi się, że jednak te 10, te 15 cm nie będzie aż tak fajnie wyglądało. Dobra, no to zaraz wracam.
Ok, przerobiłam sobie na trochę węższy jednak ten ściągacz, czyli też na te 10 oczek. Myślę, że będzie lepiej. I postanowiłam jednak używać troszeczkę jeszcze mniejszego szydełka, żeby mi się potem się nie okazało, że na przykład mi się jeszcze rozciągnie i będzie to źle wyglądało. Wolę, żeby było gęściej, węziej, niż żeby się miało to rozciągnąć. Oczywiście niestety to trzeba dopasować sobie do swojego swetra, do swojego robienia. Może się okazać, że możecie na przykład zaczepiać o 3 oczka lub czasami o 2, a czasami o 3. Takie zaczepianie zależy od tego, jak bardzo chcecie zawęzić, rozszerzyć. Ja Wam tylko pokazuję sposób robienia tego ściągacza, ale Wy musicie sami zdecydować, jak ostatecznie trzeba go naprężyć. I zakładając, że w tym gdzieś miejscu już chcę mieć pierwszy guzik, oczywiście tutaj robię dziurkę. Sprawdzam sobie, ile oczek potrzebuję, żeby mi ten guzik przeszedł. Ja myślę, że też nie ma co robić za dużej dziurki, bo zawsze ta dziurka, jak będzie za duża, to będzie Wam guzik przechodził źle i będzie się jak gdyby tak sam rozpinał. A jeżeli zrobicie węższą, to naturalnie ona się też rozszerzy, więc ja zrobię raptem na 3 oczka łańcuszka, bo i tak wiem, że przejdzie i w razie czego też ono się jeszcze rozszerzy. Robię to właściwie w tym miejscu. Mam 10 oczek, więc nie podzielę jakoś tak równo, ale zdecydowałam, że tak 4 zostawię tutaj zrobione na prawej stronie. No i teraz zrobię sobie oczka łańcuszka 3, dokładnie tyle, ile zostawiam, czyli raz, 2, 3 pomijam. I tutaj jeszcze mi zostały 3 do zrobienia, czyli przechodzę do mojego ściegu. Tutaj trzeba to w miarę tak bliziutko zrobić, żeby właśnie nie wyglądało to źle. Tutaj te pierwsze oczko może ciężko się robi, ale będzie. No i zobaczcie, mamy taką dziurkę, to też jeszcze można sprawdzić, czy on po prostu przejdzie. Nawet uważam, że te 3 oczka i tak już są duże, ale ok, zostawię tak. I dalej kontynuuję tutaj ten wzór, który miałam. I znowu zaczepiam o 2 najbliższe oczka. Czyli raz. I tutaj muszę wyszukać, gdzie to będzie ładniej wyglądać, bo mamy tutaj łańcuszek. Może z tej strony będę wbijała się. I 2. Ok. I znowu odwracam i przerabiam. Na początek przerabiam tutaj te 3. Czyli raz, 2 i tu jest ta trzecia. No jest troszeczkę takie tutaj niestety z tej strony schowane, ale muszę się jakoś tutaj przebić. No i ponieważ tu miałam 3 oczka, nie będę szukała tych pętelek, tylko wbiję się pod całą tutaj tą pętelkę, wtedy ją też ustabilizuję dosłownie 3 razy, tak żeby powstały mi 3 pętelki. No i z powrotem tu mam 4, więc muszę wrócić do mojego wzoru, żeby się zgadzało wszystko, żebym miała dosłownie 10 oczek łańcuszka. No i tutaj oczywiście mi znaczniki wypadają, a ja nie lubię zapinać, ale już mniej więcej wiem, gdzie to jest. I tak będzie wyglądała moja dziurka do guzika. Na pewno jest do odpowiednia. Mam nadzieję, że nie jest za duża. No może powinna być 2, ale z 2 to może już taka trochę przesada. Myślę, że te 3 zostawię i tak aż tak często nie trzeba. Zobaczcie sami, że ona jeszcze podnosi wysokość tego ściegu, wysokość tej dziurki. Więc tak tutaj to zostawię. To jest moja pierwsza dziurka na pierwszy guzik. Oczywiście musicie sobie w miarę te odstępy porobić równe. Ja tak mniej więcej to na razie przyłożyłam, że zaczynam od tej strony, później jakąś część i później znowu. Oczywiście jeżeli będziecie robić tą pliskę, to można sobie po prostu policzyć, ile wyszło Wam takich łańcuszków, a zawsze robię na prawej stronie tę dziurkę, więc dokładnie mogę policzyć, co ile będę miała takie przerwy. Tutaj akurat teraz jest prosta sprawa, bo już mam przerobioną tą część, więc tutaj już ładnie to będzie wyglądało. Znowu sobie zapnę i tutaj powinnam mieć dosłownie 10. I też staram się właśnie tutaj w tą tylną pętelkę. Ona tutaj jest, tylko trzeba sobie ją dobrze poszukać.
I tak będę robiła moje dziurki do guzików. To jest ta jedna część, którą trzeba przerobić. Robimy tak oczywiście do samego końca, do samej góry. Z chwilą, kiedy porobię już więcej tych guzików i dojdę tutaj, pokażę Wam, jak tutaj sobie podbierać te pętelki, chociaż to też nie będzie wcale takie trudne, po prostu trzeba w losowych miejscach, tam gdzie uważacie, podbierać i zaczepiać ściągacz. Przerobię jakąś część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Ok, zobaczcie, mam zrobioną już jedną stronę i 4 moje dziurki. Tak jak wcześniej wspominałam, można sobie ładnie policzyć ilość takich tutaj rzędów, żeby mieć równe odstępy. To jest do zrobienia. Jestem tutaj na górze i teraz tak naprawdę robimy dalej, czyli dookoła, z tym, że trzeba sobie to po prostu powybierać pętelki, które Wam najbardziej pasują, ponieważ z tej strony tutaj nie mamy ładnych oczek. Czyli jestem tutaj właśnie w tym miejscu na górze, gdzie powinnam już zacząć zaczepiać, z tym, że tutaj jest dobrze, żebyście tak, mam 10, mam chyba 10, żeby po prostu iść mniej więcej tak jak wcześniej, z takim samym naprężeniem. Tutaj mam jeszcze jedno oczko i tutaj po prostu wybieram sobie dowolne oczka, z tym, że czasami lepiej będzie tutaj zrobić, oj, przepraszam, poszedł guzik, czasami zrobić nie tak luźno, czyli ściśnięte, na przykład 3 oczka, żeby się właśnie tak ładnie tutaj to zaokrąglało. Sami zobaczycie, sami zaczniecie robić, to Wam to po prostu wyjdzie, czy nie jest za luźno zrobione, żeby ładnie się zawęziło. Po prostu chodzi o to, żeby w dowolnych miejscach pobierać te pętelki. Czasami można się wbić w 3, czasami w 2, ale na przykład dalej, żeby nie było tak pomarszczone tutaj. I będę sobie tak szła cały czas dookoła, aż dojdę tutaj do samego końca. Druga strona już nie ma dziurek, będą przyszyte guziki, więc w zasadzie muszę dojść do tego momentu. Ok, udało mi się już skończyć również drugą część, więc mam już całość, tak to wygląda. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, tutaj wpijam się w dowolne pętelki, tak żeby się tutaj to ładnie zaokrągliło, żeby nie było zbyt szerokie. W taki sposób się układa. Oczywiście na końcu staram się zrobić tak, żeby wyrównać tą krawędź. Tutaj akurat skończyłam jednym zaczepieniem, tak jak zaczynałam, że też było najpierw jedno, później dopiero było 2, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Kończę po prostu tutaj w tym miejscu, wracając i zaczepiając o jedno oczko, robię oczko ścisłe, zamykam, no i po prostu muszę teraz pochować włóczki we wzorze. Mam dziurki na jednej stronie, więc na drugiej stronie po prostu muszę teraz tylko przeszyć guziki mniej więcej właśnie w tych samych tutaj miejscach. No i sweterek gotowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, kto sobie zrobi. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.